Dzień dobry. Czas na pierwsze karmienie. Dziś w odcinku kolejny magik szuka finansowego wsparcia w Lombardzie. Robiłem numer ze znikaniem ludzi i jeden z nich złamał nogę. Zażądał kasy, a ja po prostu muszę ją szybko zdobyć. Dobre. Wolontariuszka ośrodka preadopcyjnego sprzeciwia się adopcji dziecka przez jego biologicznych rodziców. Nie powinna się pani przywiązywać tak bardzo do jednego dziecka. Każdy maluch tutaj potrzebuje wsparcia. Nie możecie oddać Stasia. Nie możecie go oddać. Mama Maćka ma pretensje do syna o spotykanie się ze starszą kobietą. Ty musisz sobie znaleźć młodszą od siebie dziewczynę. Mamo, proszę. No bo ile ona ma lat, co? 40? Ale przecież ja się z nią nie żenię. Ale ona już zarzuciła na ciebie sidła, rozumiesz? Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych mama Macieja, Kornelia, zamieszkała razem z synem. No, jest mój syneczek. Dzień dobry, kochanie. Mamo, zostaw. Zrobiłam ci pyszne śniadanko. Jajka sadzone ze szpinakiem i bekonem. Przecież wiesz, mamo, że nie lubię szpinaku. Ale jest bardzo zdrowy. Wszyscy się nim zajadają. No, proszę. Jedz i nie wybrzydzaj. O cholera, spóźnię się. Ale przecież musisz coś zjeść. Nie dam rady. To po co się tak staram? Mama wróciła ze Stanów i zaczęła wprowadzać w domu swoje zwyczaje. Głupio tak mówić, ale miałem nadzieję, że przyjechała na krótko. Mała dla pana. I proszę. Dzięki, do widzenia. Do widzenia. No, spóźniłeś się. Przepraszam. Mama zabrała mi komórkę, żeby mnie nie napromieniowała, no i mnie nie obudziła. No, brawo. Masakra. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, jak już jesteś, to zajmij się panią, dobrze? A ty? Ja mam papiery do przejrzenia. Okej. W czym mogę pani pomóc? Mam do sprzedania zegarek, biżuterię. Zaraz zrobię próbę. O. Całkiem ładne rzeczy. Aż szkoda się pozbywać. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Potrzebuję pieniędzy już. Rozumiem. To na oko mogę dać pani za to 400 zł. No, tylko musimy jeszcze zrobić dokładną wycenę. Dobrze, niech pan da te 400, byle szybko. Jasne. Wszyscy poza moją matką byli tego dnia w kiepskim nastroju. Adek chodził z nosem na kwintę, klientka nie chciała rozmawiać, no a ja też nie byłem w najlepszej formie. Marianna pracowała jako położna w szpitalu, a popołudniami przychodziła do ośrodka preadopcyjnego, gdzie jako wolontariuszka przytulała dzieci czekające na adopcję. Zostałeś sam. Cześć, Stasiu. Już niedługo będziemy razem, syneczku. Co pani robi? To na pamiątkę. To jest taki uroczy. Prawda. Właściwie to w sam raz pani zdążyła z tą pamiątką, bo na szczęście wrócili po niego biologiczni rodzice. Jak to? Dzień dobry. Dzień dobry. Tatuś, a ty nie masz co robić w domu? No wiesz, synek,
Pańskie oko konia tuczy. A, przyznaj się, że zwiałeś, bo masz dosyć opieki nad dzieckiem. Nie zwiałem, tylko nie chciałem przeszkadzać. Mamusia zarządziła jakieś porządki. A Sepciu co robi? Marta zabrała go na spacer. A co? No nic. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, czym możemy służyć? A mam taki spory zastaw. Niewidzialny? Nie, widzialny i mobilny jest na zewnątrz. A, samochód. No to chodźmy zobaczyć. Który to? Jeszcze zabiorę swoje rzeczy. A, to pan też jest magikiem, tak? Dlaczego też? Był tutaj u nas kilka tygodni temu taki jeden. Nawet niezłe triki pokazywał. Ja też wam mogę coś pokazać, oczywiście, jeżeli się dogadamy. No ale te czarowanie to ciężki kawałek chleba, skoro tak często popadacie w tarapaty, co? To znaczy, ja jestem nowy w branży i od razu kłopoty. A co się stało? No, chciałem nowy numer wprowadzić i na próbach wszystko było ok, a na pokazie zdarzył się mały wypadek. Jaki? Robiłem numer ze znikaniem ludzi i jeden z nich złamał nogę. To co pan z nimi robił? Teleportował ich pan i lądowanie się nie udało, tak? No nie mogę wam powiedzieć, bo to tajemnica zawodowa. Proszę pana, ale jak sprawa trafi na wokandę, to będzie musiał pan wszystko ujawnić. No wiem, no i właśnie tego chcę uniknąć. I co, chce się pan z nim dogadać? Zażądał kasy, a ja po prostu muszę ją szybko zdobyć. Dobre. O tak to jest. W interesach nic się nie poczaruje. Często się zdarza, że artyści kiepsko prowadzą swoje biznesy. Pani nie może oddać im Stasia. Pani Marianno, matki czasem z różnych powodów oddają dziecko zaraz po porodzie, a potem zmieniają zdanie. Mają do tego prawo. Ale oni chcą go tylko dla pieniędzy. Pani Marianno, proszę się uspokoić. To dla dobra dziecka. Nie rozumiem, dlaczego zmienili zdanie. Ci ludzie mają 3 dzieci, ojciec stracił pracę. Bali się, że nie podołają. A teraz uznali, że chcą na nim zarobić. Pani Marianno, powinna się pani cieszyć. Z czego? Staś wraca do rodziny. Ojciec dostał pracę, zgłosili, że chcą odzyskać dziecko. Sąd się na to zgodził. W sądach też są tylko ludzie, mogą się mylić, mogą. Pani Marianno, czemu jest pani taka zajadła? Ona go nie chciała. Widziałam to. Nie pokocha go. Nie ma już o czym dyskutować. Państwo Łaniccy przyjadą jutro z kompletem dokumentów i wezmą Stasia. To najlepsze, co mogło mu się zdarzyć. Nie wiadomo, kiedy dostałby adopcję. Zmarnują go. Zmarnują. Pani Marianno, nie powinna się pani przywiązywać tak bardzo do jednego dziecka. Każdy maluch tutaj potrzebuje wsparcia. Nie możecie oddać Stasia. Nie możecie go oddać. Maciek, przygotujcie panu umowę zastawu i wypłaćcie 8 000. Jasne. Super się z panem robi. Interesy. Ale powiem, Lombard też macie całkiem ładny. O, A byłbym zapomniał, tutaj mam jeszcze dla pana zapasowy kluczyk. Proszę. zaraz mi go pan wyciągnie za ucha, co? Nie, ale proszę sprawdzić kieszenię. Drugą. Jak pan to zrobił? Tajemnica zawodowa. Ale jeżeli chcecie, to możemy jeszcze poczarować. Wie pan co, to poczarujmy tak, żeby się
pozbyć konkurencji, co? Ej, dobra, nie szukajcie jakichś wymówek od pracy. Lepiej zajmijcie się tutaj panem, klientem. Ale chwileczkę, ja bardzo chętnie zobaczę jakąś sztuczkę. Super. To poproszę na chwilę pana portfel. Proszę. Proszę patrzeć uważnie. Raz, dwa, trzy. Ale śmieszne, pewnie jest w środku. Raczej nie. Jest. Gdzie jest mój portfel? Zniknął. Ale nie no, proszę się nie wygłupiać i oddać mi portfel. Ale sam pan chciał, żebym poczarował. No ale nie róbcie ze mnie żartów. No dobra. Jak pan to zrobił? Kurczę. Proszę sprawdzić, jeszcze przeliczyć. Ale stówki brakuje. Jak to? Dobra. Chyba. O, dobra. Tu się schowała. Ale numer widziałeś? No. Może i był pechowy ten magik, ale talent miał. Nawet Adek dobrze się bawił. Choć wiedziałem, że od zniknięcia Patrycji nie był sobą. Dzień dobry. Pani Marianna? Tak. Ma pani zdjęcia? To jest zdjęcie mojego syna. Tutaj moje i dane. Potrzebuję tych dokumentów ekspresowo. To ja już teraz wiem, dlaczego pani nie chciała do mnie przyjść do zakładu. To nie jest takie zwykłe zlecenie, prawda? To chyba nie pana interes. Proszę panią, to jest mój interes, dlatego że jeżeli pani ma coś na sumieniu, to ja pani nie znam, nie widziałem i nic nie robiłem. A już na pewno nie szybko. O co panu chodzi? O co mi chodzi? Proszę panią, taki pośpiech i dyskrecja kosztują. Ile? 3 koła. Zgoda, dopłacę przy odbiorze, ale to wszystko musi być na jutro rano. Jasne. Zamówienie priorytetowe. Do jutra. No nie mogę dać panu za wiele. Ale ja to wykupię, jak tylko dostanę emeryturę. Ale co, potrzebuje pan na leki? A gdzie tam? Popłynąłem z kolegami w pokera. No to powiem panu, że dla ludzkich słabości akurat mam zrozumienie i dam panu, stówkę dam. Dobre i to. Zgoda. Poproszę dowód. O, szybko do nas pani wróciła. Zdążyła pani w ostatniej chwili, zaraz zamykamy. Chcę sprzedać wszystko, co mam. Szybko, łącznie z moim mieszkaniem. Jesteście zainteresowani? Hazard to jest straszna zmora. Jak człowieka wciągnie, to przestać nie można. Ja nie gram, a poza tym to chyba nie pana sprawa. Moja, nie moja. Do widzenia. Do widzenia. Tatuś, możesz podejść? No. Co tam się urodziło? Mam mieszkanie do sprzedania. No szybko, łącznie z całym dobytkiem. A co to za mieszkanie? Kawalerka w centrum. Może pan teraz ze mną tam pojechać, sam pan zobaczy, wyceni. No to jedźmy. Tylko wezmę teczkę. Szybki interes to czasem naprawdę dobra okazja, a ojciec miał nosa do takich spraw. Byłem pewien, że na tym zyskamy. Proszę się rozejrzeć. Nie ma tutaj dużych luksusów, ale mieszkanie jest w bardzo dobrym punkcie. Myślę, że zrobi pan dobry interes. Jest wygodne, okolica spokojna. Aha. No, nawet nieźle to wygląda. Ale dlaczego, jeśli można spytać, pani tak nagle chce się tego wszystkiego pozbyć? Wyjeżdżam. Mam już nagraną pracę za granicą. To ile mi pan może zapłacić? No, myślę 100 000. Oczywiście, jeśli wszystkie dokumenty są w porządku. Ono jest warte 150. Ale pani się śpieszy, a szybciej niż u mnie nigdzie pani nie będzie miała. Dobrze, ale jutro musimy podpisać umowę. Wie pani, pośpiech to jest zły doradca. A ja chciałbym mieć chwilę, żeby sprawdzić, czy mieszkanie nie jest zadłużone
I czy na pewno nikt poza panią nie ma do niego jakichś praw? Tutaj są dokumenty, akt notarialny i pismo z banku. Aha. No, ale wie pani, i tak będzie potrzebny notariusz, który będzie musiał sprawdzić wszystkie rejestry sądowe. To z pewnością pan kogoś zna. Owszem. I spróbuję się z nim na jutro rano umówić. Może być? Bardzo dobrze. Ja jutro będę gotowa. No to jesteśmy dogadani. Mogę to zabrać? Tak. Do widzenia. Do widzenia. Dziwił mnie ten pośpiech, ale papiery mieszkania były w porządku. Mogłem ubić naprawdę świetny interes. Zamknięte. Dobry. A, jeszcze Macieja. Cześć. Cześć. Stęskniłam się. Nie dzwonisz? Wiesz, dużo się działo. No i nie moglibyśmy się u mnie spotykać, bo mieszka u mnie matka. Ja mieszkam u siostry. Ona wyjechała na parę dni, więc jak sam rozumiesz, mam wolne mieszkanie. No i co z tym zrobimy? Chodź. No dobra. Adek, ogarnij resztę. Voilà. Si? Matka była tak absorbująca, że zupełnie zapomniałem o Sandrze. W sumie ucieszyłem się, że przyszła. Miałem pretekst, żeby nie wracać do domu. Maciek wrócił do domu dopiero następnego dnia i tylko po to, by przebrać się przed pójściem do pracy. Jesteś wreszcie. W sam raz na śniadanie. Zrobię ci twarożek ze szczypiorkiem. Zawsze taki lubiłeś? Czemu ty nie śpisz, mamo? Nie mogłam zasnąć. Nie wróciłeś na noc, nie odbierałeś telefonu. Martwiłam się. Jestem dorosły. Na pewno byłeś u tej starej kobiety, którą tu zastałam, prawda? Nie będę się tłumaczył. Synku, ona jest dla ciebie za stara. Ty musisz sobie znaleźć młodszą od siebie dziewczynę. Mamo, proszę. No bo ile ona ma lat, co? 40? Mamo, daj już spokój. Czy ty pomyślałeś, co będzie za 20 lat? Ty będziesz przystojnym 40-parolatkiem, a ona wtedy już powinna być babcią, a nie kochanką. Ale przecież ja się z nią nie żenię. Ale ona już zarzuciła na ciebie sidła, rozumiesz? Ja nie mam czasu na te głupoty, to przez ciebie znowu spóźnię się do pracy. A przygotowałam ci ubranie. Proszę bardzo. Ubieraj się. Mamo, ja nie jestem przedszkolakiem, sam sobie potrafię wybrać ubranie do pracy, okej? Ale teraz już nie masz na to czasu. No, ubieraj się. No przecież chyba nie chcesz się spóźnić. No, Dziękuję. proszę. Matka we wszystko się wtrącała. Oczekałem tylko, aż zacznie zaglądać mi do łazienki i sprawdzać, czy dobrze umyłem zęby. Kazimierz i Marianna wrócili od notariusza, żeby sfinalizować transakcję sprzedaży mieszkania. Zgadza się? Tak. To proszę tutaj pokwitować. O, zgadza się. A to dla pani 100 000. Tutaj są klucze. 2 komplety. Rzeczy osobiste zabrałam, reszta zostaje. A może panią gdzieś podwieźć? No niebezpiecznie tak samej chodzić z taką ilością gotówki. Nie trzeba, mam własne auto. No to w takim razie życzę pani powodzenia za granicą. Byłem bardzo zadowolony z tego interesu i liczyłem na to, że ta inwestycja zacznie szybko przynosić zyski. Ma pan dla mnie wszystko? Dobry. Tak jak się umawialiśmy.
Tu jest cały pakiet. Super. 3000? Obym nie miał przez to kłopotów. Nie będzie pan miał, obiecuję. Jeszcze dzisiaj wyjeżdżam. Zapytałbym dokąd, ale przecież to nie moja sprawa. Właśnie. Powodzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale jakie dobry? Nie mam portfela. Zauważyłem dziś rano, wychodząc do pracy. No, tutaj też go nie ma. Ale zostałem tu okradziony przez tego iluzjonistę. Spokojnie, proszę pana. Przecież wszyscy widzieliśmy, jak panu oddał portfel. Ale No to jest- dokładnie, zresztą sam pan liczył pieniądze, wszyscy to widzieliśmy. Ale to jest magik. Widział, że w portfelu mam mnóstwo pieniędzy. Ukradł go. Dzwonię na policję, będziecie świadkami. To niech pan dzwoni. Ale my tylko potwierdzimy, że portfel został panu zwrócony. Jesteście po jego stronie. Jeżeli nie chcecie wezwać policji, to chociaż jego tutaj ściągnijcie. Bo inaczej was też oskarżę, że działacie w zmowie. Zadzwoniliśmy po tego magika, bo nie chcieliśmy zamieszania. No, facet w sumie miał powody do zdenerwowania, bo w portfelu było sporo gotówki. Wierzę, że się pani pogodziła z odejściem Stasia. Dzisiaj jego rodzice przychodzą po południu. Niechże pani się z nim pożegna. Rozumiem, że to bardzo ważne dla pani. Już dobrze. Już dobrze, syneczku. Już dobrze, syneczku, już dobrze. Dobrze, syneczku, dobrze, 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 dobrze. Już dobrze, dobrze, dobrze. Już dobrze, syneczku. Już dobrze, już będziemy razem. Już będziemy razem. Gdzie jest mój portfel, czarodzieju od 7 boleści? O co tutaj chodzi? Ten pan twierdzi, że w naszym lombardzie zginął mu portfel, no. No dobra, a co ja mam z tym wspólnego? Pan go wziął, bo kto inny? Zachachmęcił pan jakoś. Człowieku, gdybym ja umiał tak czarować, to banki bym okradł, a nie ludzi, którzy korzystają z lombardu. Na razie. Oddaj mi mój portfel, złodzieju! Spokój! Zostawcie mnie, złodzieje! Dzwonię na policję! Proszę, niech pan dzwoni, proszę. Niech pan dzwoni. Wynocha. No i znowu mieliśmy aferę z policją. Całe życie z wariatami. Byliśmy pewni swego, ale każda afera robiła nam zły PR. Panie władzu, proszę. O. Przecież wyraźnie widać, że ten pan oddał portfel z pieniędzmi. Ale on mógł zrobić to tak, żeby nie było widać. To już chyba tylko pańska wyobraźnia. Okradziono mnie tutaj. Proszę pana, nie ma na to żadnych dowodów. Monitoring nie kłamie. Nic tu po nas, do widzenia. Do widzenia. Jeszcze raz pana przepraszam i zapraszam w interesach. Jeden mi wystarczy. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Nie było żadnych wątpliwości, że to nie ten magik zabrał portfel. Człowiek się na nas obraził i nic nie mogliśmy na to poradzić. W dokumentach wszystko się zgadza. Mogą państwo wziąć Stasia i wracać do domu. No tak, żona bardzo to przeżywała. Nie wiem, jak go mogłam tak zostawić. A nie trzeba się obwiniać. Takie sytuacje się zdarzają. Najważniejsze, że państwo wrócili. No to zapraszam. Pani Jadziu, gdzie Staś? Był z Marianną, natomiast teraz nie wiem. Ja byłam zabiegowym. Co tu się dzieje? Gdzie jest nasze dziecko? Mama? Co ty tutaj robisz? Jestem w pracy. Wiem i właśnie przyniosłam ci obiad. Naprawdę? Naprawdę. Szpinak. Ale jest bardzo zdrowy. Ale tu macie ładnie. Jak elegancko. Zupełnie jak w Ameryce. Dobrze trafiłeś, synku. Dzień dobry.
Dzień dobry. Nie przedstawisz mnie? To moja mama. Dzień dobry, Adrian Barski. Jestem synem właściciela Lombardo. Bardzo mi miło. To może ja tatę zawołam. Tato! Tak? To jest mama Maćka. O, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Kazimierz Barski. Bardzo mi miło. Kornelia Grandasz. Cieszę się, Maciusiu, że masz do czynienia z prawdziwym dżentelmenem. Patrzcie i uczcie się, chłopcy. Zapraszam panią do mnie do biura. Chciałbym panią bliżej poznać. Maciek, zrób nam kawy. Jasne. No proszę, jaką Maciek ma piękną mamę, no. Tego już było za wiele. Nie dość, że moja matka uprzykrzała mi życie w domu, to postanowiła ośmieszyć mnie jeszcze w pracy. No, przed szefem i Adkiem. To ładne. Właśnie opowiadałam panu Kazimierzowi, jakim byłeś ślicznym chłopcem. Mamo, przestań. Ale on był taki ładniutki, że koledzy nie chcieli się z nim bawić. Miał same koleżanki. A panie przedszkolanki to go po prostu uwielbiały. Mamo, przestań. Dobrze, już dobrze. Dziękujemy za kawę. Coś jeszcze wam potrzeba? Nie, dziękuję. Maciek to dobry chłopak, no, trochę rozszczepany. Wychowywał się bez ojca, a kobiecie samej ciężko zapanować nad takim młodzieńcem, wpoić zasady. Oj, to i tak go pani świetnie wychowała. Dziękuję. No, dobrze, że trafił na pana. Szkoda, że nie miał takiego ojca. Może kawki, tak? Chętnie. Pani Kornelia była elegancką damą. Może trochę nadopiekuńcza, jak to matka wobec jedynaka, ale na pewno chciała dla niego dobrze. No tu mamy takie pomieszczenie socjalne. Bardzo ładnie. No, staramy się, żeby to ładnie, estetycznie wyglądało. Cieszę się bardzo, że pan i mój syn się dogadaliście. O, ja również, ja również. No mam nadzieję, że częściej nas będzie teraz pani odwiedzała. Postaram się skorzystać z zaproszenia. To już zapraszam. No to będę lecieć. Tak? To do zobaczenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Kazimierz? To moja żona. Pani Beato, to jest moja mama. Kornelia Grandasz. Beata Barska. Bardzo mi miło. Ma pani wspaniałego męża. Wiem. O, a co tutaj? Tak kwili? Ojej, jakie śliczne. To jest, proszę pani, mój syn. Mój. Mamusia, co ty tutaj robisz? No idziemy z tatą obejrzeć to nowe mieszkanie. To przyjechałam. Beatka, a dlaczego z małym? No Martusi coś wypadło, nie mogła z nim zostać. To jestem. Ty też mógłbyś mi dać takiego wnuka. No, Maciek. Do widzenia państwu. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Cześć, syneczku. Cześć. Spodziewałem się, że moja mama jak zwykle zacznie robić mi kłopoty, a przynajmniej porządny obciach. Ona nie miała żadnych hamulców. No? No i jak? No ale Kaziu, to jak to wszystko z meblami? Tak. Tylko wiesz, no, wymagałoby trochę odświeżenia, ale przytulne, nie? No całkiem ładne. Słuchaj, no w sam raz na wynajem. No idealne dla studentów. A potem będzie dla Sebastianka. No a może wcześniej dla Marty? No co ty, przecież to kawalerka, a ona za chwilę wychodzi za mąż. A może nie wyjdzie? No co ty, Kaziu, mówisz? No co ty mówisz, powiedz mi. A zresztą to póki co zarobimy na wynajmie i tyle. No. Co to? Nie wiem. No. Proszę, ale o co chodzi? Szukamy Marianny Wasyluk. Podała ten adres w ośrodku preadopcyjnym, gdzie pracuje.
Ha, ale to już nie jest jej mieszkanie. Kupiłem je od niej. A możemy pana prosić o dowód osobisty, jakieś dokumenty tego mieszkania? Oczywiście, proszę. Mieszkanie przedkupne sprawdziłem bardzo dokładnie. Notariusz również. Nie mogło być mowy o żadnym przekręcie. Zdziwili mnie ci policjanci. No, to jest akt notarialny podpisany przeze mnie i przez notariusza. Proszę. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Dokumenty się zgadzają. Chcemy zobaczyć dziecko. Słucham? Co pani robi? On dopiero zasnął, obudzi go Ale pani. spokojnie. Ostrożnie. Musimy tylko sprawdzić, czy to nie jest to porwane dziecko. Co? Nie, to nie jest to dziecko. Ale o co tutaj do cholery chodzi? Jakie porwane dziecko? Proszę pana, pani Marianna Wasyluk pracowała w ośrodku preadopcyjnym jako wolontariuszka. Dziś rano porwała jedno z dzieci, po które zgłosili się rodzice. Boże, to straszne. No wie pan, sprawę mieszkania dopięliśmy dzisiaj rano, więc ona może już być bardzo daleko, nawet za granicą. Wspominała coś o wyjeździe. Naprawdę? Tak. 00 zgłoś do 88. Słuchaj, natychmiast uruchomić Child Alert. Kobieta podejrzana o porwanie dziecka może z nim chcieć przekroczyć granicę. Kiedy ci policjanci powiedzieli o porwaniu, od razu pomyślałam o Sebastianku. Dokładnie wiedziałam, co czuje rodzic, któremu porwano dziecko. Chcesz? Nie, dziękuję. Mama zawsze narobi mi obciachu. Ty wiesz, że ona przygotowała mi na dzisiaj jej ubranie do pracy? I co, założyłeś? Założyłeś! No synuś mamusi, pięknie, pięknie. Odwal się. Wiesz co, ty przynajmniej masz matkę i ciesz się, bo mój syn nie ma. No. Dobra. Ty męcz tę zieleninę, a ja idę obsłużyć klientkę, okej? Z Adka perspektywy moje problemy rzeczywiście nie wyglądały zbyt poważnie. Ale nadopiekuńczość mojej matki wykańczała mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dla pani? To ja mam coś dla pana. Łóżko, duży antyczny mebel, bardzo elegancki. Przywiozła je pani tutaj? Nie, ale mam zdjęcie. No jeżeli pani jest na tym zdjęciu również, to chętnie zobaczę. Niestety nie, ale może pan to sobie wyobrazić. No nie wiem, czy moja wyobraźnia temu podoła, ale kupnem antyku jestem bardzo zainteresowany. Proszę. Dobrze, że pojawiła się ta klientka, bo nie miałem ochoty na rozmowę o moich problemach. Musiałem skończyć z tym zamartwianiem się, bo do niczego to nie prowadziło. No na pewno Pan Bóg nas pokarał za to, że go porzuciłam. Obwinianie się nic tu nie pomoże. A my zrobimy wszystko, żeby odnaleźć państwa syna. W całej Polsce został już uruchomiony Child Alert i współpracujemy również z policją z sąsiednich krajów. Na pewno nie ucieknie. Proszę być dobrej myśli. Może mi coś pani powiedzieć na temat Marianny Wasyluk? Przychodzi do nas jako wolontariuszka już od lat. To ona była położną w szpitalu, kiedy oddałam Stasia. Tak, trafiła do nas jako położna. A ma jakąś rodzinę? Wydaje mi się, że jest samotna. Rozwiedziona, może wdowa. To nie sprawdzacie ludzi, którzy mają pracować z dziećmi? Regularnych pracowników tak, i to bardzo dokładnie. Ale wolontariusze przychodzą tutaj tylko, żeby przytulić dziecko. No ale mimo wszystko. Niełatwo dzisiaj o ludzi, którzy bezinteresownie pomagają innym. Błagam, odnajdźcie mojego syna. Wie pani co, bardzo bym chciał, żeby było inaczej, ale to łóżko to niestety nie jest antyk. To nawet ja jestem starszy. Co panowie mówią? To jest antyk, jak babcię kocham. No to chyba nie jest pani zbyt dobrą wnuczką. No ja się na tym nie znam, ale to jest podróba niestety. No i do tego słaba, bo widać na pierwszy rzut oka. No dlatego niestety, ale musimy pani podziękować. Nie znacie się, dziękuję. Ty, to ta laska od mieszkania. To się ojciec ucieszy. Słyszałeś? Co? A co, już wiecie? No, Child Alert.
No tak, ten policjant coś wspominał. Jaki policjant? No, szukali jej w jej mieszkaniu. A ty wiesz, że nawet Sepcia sprawdzali, czy to nie jest poszukiwany ten dzieciak. Co niezły numer wycięła, a pewnie dlatego tak jej się spieszyło. Ale co z mieszkaniem? Sąd zakwestionuje tą sprzedaż? Nie, wszystko w porządku. Dzwonię do prawnika. Powiedział, że to jest transakcja zgodna z prawem i nikt nie ma prawa się przyczepić. Tylko nieświadomie pomogliśmy porywaczce. No i zapewniliśmy jej środki do życia. Ale tatuś, no kto mógł to wiedzieć? No właśnie. Prawnik mnie uspokoił, że sprawa kupna tego mieszkania jest nie do podważenia. Ale i tak miałem kaca moralnego. W końcu, gdyby nie my, może nie doszłoby do tego porwania. Po pracy Maciej wrócił do domu pełen niepokoju o to, co znowu wymyśliła jego matka. Cześć. Cześć. Mamo, co ty robisz? Nowe porządki. Myślałam, że będziesz u tej swojej flamy i będę miała czas, żeby zrobić ci niespodziankę. Ale mi się podobało poprzednie ustawienie. Ale nie wiesz, co mówisz. Tak jest dużo lepiej. I zgodnie z Feng Shui. Z czym? No, w jednym zdaniu tak trudno powiedzieć, ale na przykład chodzi o to, żeby kanapa nie stała tyłem do wejścia. Dobra, mamo, dosyć tego! Ja ci nie pozwalam się tutaj tak rządzić. I tyle. Żadnej wdzięczności. Źle cię wychowałam. No dobra, krzyczeć na matkę to było słabe. No ale doprowadziła mnie do białej gorączki. Lubiłem swoje życie, a ona zamieniała je w piekło. Następnego dnia pierwszym gościem w Lombardzie był mężczyzna, który zgubił portfel. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam znowu? Przeprosić przyszedłem. A co, portfel się znalazł? Okazało się, że zgubiłem go w taksówce. Kierowca dzwonił o świcie i powiedział mi, że go znalazł. To cieszę się, że sprawa się wyjaśniła. Tak, ale ja oskarżyłem niewinnego człowieka. Chciałbym to jakoś załatwić. Może moglibyście mi podać numer telefonu do tego magika? Nie, nie możemy. Wie pan, takie są przepisy. No to co ja teraz mam zrobić? Naprawdę mi głupio. A może wy do niego zadzwonicie? No w zasadzie to możemy zrobić. A co, teraz? No tak. Dobra, Maciek, weź znajdź ten numer. Dobra. Czekaj. Pan Dana głośno mówiący. Jasne, jasne. Halo? Dzień dobry, ja dzwonię z Lombardu na cichej. Jest u nas pan Bieliński. Tak, bo ja znalazłem portfel i chciałem pana bardzo przeprosić za to głupie oskarżenie i w ogóle... Nie trzeba. No rozumiem, że był pan zdenerwowany. Zapomnijmy już o tym. Nie, ja naprawdę chciałbym coś zrobić i mam propozycję. Moja firma czasem organizuje takie wieczory rozrywkowe dla pracowników. Porozmawiam z szefem i postaram się zorganizować panu występ u nas. No dobrze, no niech będzie, zgoda. Świetnie. To będziemy w kontakcie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. To co, możecie mi teraz podać numer do niego? No, wydaje się, że tak. Chociaż jedna historia dobrze się skończyła. Wygląda na to, że wszyscy na tym dobrze wyszli, a najlepiej ten pechowy magik. Tym razem miał jednak szczęście. A co, to już przyszedł czas na zastawianie rowerów? Tatuś, no może ktoś się skusi na koniec sezonu, nie? Adek, tylko dajcie dobrą cenę. Lepiej, żeby poszedł za mnie, niż miał stać w magazynie, tak? No oczywiste. Tak jest. Dzień dobry. O, dzień dobry. Macie jakieś wieści? Tak, udało się zatrzymać tą porywaczkę w nocy, zaraz po tym, jak próbowała przekroczyć granicę polsko-niemiecką. No, wiadomo dlaczego porwała to dziecko? No wygląda na to, że miała problemy psychiczne. Czyli, że co, że była niepoczytalna? No to jeszcze będą badali biegli. Kobieta przez wiele lat nie mogła zajść w ciążę, starali się z mężem, no ale nie wyszło. On ją zostawił, ona dostała obsesji. Dobrze, żeśmy szybko ją złapali, pomógł nam Child Alert.
Gdyby nie to, wcale nie byłoby tak łatwo. Kobieta zmieniła wygląd, a poza tym posługiwała się fałszywymi dokumentami. Wygląda jak prawdziwy. A skąd ona to wzięła? Tatuś, no są specjalne firmy, które się tym zajmują. Tak, to się nazywa dokumenty kolekcjonerskie. A niektórych to nawet kręci. No, niektórzy ludzie robią to dla zabawy, do filmu, teatru. No ale to jest legalne? Posiadanie na własny użytek tak, ale posługiwanie się tym publicznie niestety już jest przestępstwem. A właśnie, w Lombardzie jakimi dokumentami się legitymowała? No, nie tymi. Tamte były na nazwisko Marianna Wasyluk. No, jak podpisywała umowę na sprzedaż tego mieszkania, podała takie same właśnie dane. No to te dane były prawdziwe. No ale cóż, i tak odpowie przed sądem. I za porwanie, i za posługiwanie się fałszywkami. Póki co jest na obserwacji psychiatrycznej. A to historia, no. Po tej ostatniej wiadomości zacząłem się obawiać, że może jednak będą problemy z mieszkaniem. Sąd mógł unieważnić transakcję z powodu niepoczytalności tej kobiety. Kurczę, jak to się w życiu układa, co? Jedne matki uciekają z nie swoimi dziećmi, a drugie uciekają od swoich. No, może Patrycja jeszcze się znajdzie. Wiesz co, ja nie wiem, czy mi w ogóle na tym jeszcze zależy. Właśnie. Tatusia, co z tym mieszkaniem? Dzwoniłem do prawnika w tej sprawie niepoczytalności i powiedział, że umowa była podpisana przed porwaniem. Więc jeśli sąd by podniósł tę kwestię, można ją zawsze podważyć. No, czyli wszystko jest na legalu i w porządku. No niby tak, ale jakoś sumienie mnie gryzie. No, a co chcesz teraz zrobić? Nie wiem. Jeśli kobieta wyjdzie, to odsprzedam jej to mieszkanie. No, po kosztach, żeby jej więcej już nie dobijać. No, pożyjemy, zobaczymy, tak? No tak. O, klient. Chłopaki, do roboty. No, chodź. Sylweczko, kochany, malutki. Co ona ci chciała zrobić? Zapewniam Państwa, że nic. Dziecko z panią Marianną było zupełnie bezpieczne. Dlaczego go porwała? Ona po prostu sobie wmówiła, że jest jego matką. Okazuje się, że już od dawna planowała to porwanie, a państwa pojawienie się przyspieszyło działanie. A co się z nim stanie? Odpowie za porwanie, ale teraz jest w zakładzie psychiatrycznym. Oby siedziała tam jak najdłużej. Ja jej źle nie życzę. Najważniejsze, że Staś jest cały i zdrowy, tak, Stasiu? W następnym odcinku dziewczyna zastawia sportowy samochód swojego narzeczonego. To pani auto? A co, kobieta nie może mieć takiego? Nie, tylko jak była pani w Lombardzie z chłopakiem, to z rozmowy wynikało, że to jest jego samochód. Kupiliśmy je na spółkę. Ja nie ma nic przeciwko temu, że pani zastawia ten samochód? Nie. A poza tym ja figuruję jako właściciel, więc nie rozumiem, o co panu chodzi. Mariusz nakrywa Olgę na spotkaniu z tajemniczym mężczyzną. Małżeństwo kłóci się o zastawione przedmioty. Dobrze, Romek, płać, zabieramy te rzeczy. Nie przyłożę do tego ręki. Tak? To ja teraz zacznę wynosić z domu twoje rzeczy. Proszę, nie kłóćcie się. Mężczyźni rywalizują ze sobą w nielegalnym wyścigu. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.